least as real as I've ever made one. Brak elementarnej wiedzy oraz nieprawdziwe informacje podawane przez social media oraz komentatorów, a także kino i film spowodowały to, że o AI wiemy dokładnie to, co wiemy, czyli nic. Zapraszam na mój materiał Wojna z AI. Wow, ale fajerwerki. A teraz jeszcze dodamy, tak na poważnie, to, co mówią ludzie, którzy zostali przez Was wybrani, aby Was reprezentować. Posłuchajmy. Wolność słowa. To jest ochrona wolności słowa. Nie zgodzilibyśmy się, żeby Elon Musk zmieniał nam kanały w telewizji, a Mark Zuckerberg wybierał gazety do czytania. A tak właśnie działają algorytmy mediów społecznościowych. Powinniśmy poważnie pomyśleć o tym, że może być, powinien być może X też w Polsce, na przykład na czas kampanii wyborczej zamknięty. W dzisiejszym świecie pełnym informacji, gdzie każdy ma dostęp do niezliczonych źródeł wiadomości, wydawałoby się, że powinniśmy być społeczeństwem lepiej poinformowanym niż kiedykolwiek w historii. Jednak paradoksalnie, mimo tej obfitości informacji, coraz trudniej jest dotrzeć do prawdy. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest kryzys dziennikarstwa, szczególnie widoczny w mediach głównego nurtu, które zamiast pełnić funkcję obiektywnego źródła informacji, stały się narzędziem propagandy i manipulacji. Tak działa cała masa polskich celebrytów. Przecież zdanie, ta złota zasada, nie znam się, ale się wypowiem, dotyczy nie tylko dziennikarzy, nie tylko komentatorów. Dotyczy wszystkich celebrytów. No właśnie. To jest właśnie to, co znamy i widzimy i to, co jest nam pokazywane przez telewizor o AI. To właśnie wiemy. Czyli teoretycznie nic. AI nie przyjdzie, nie zamorduje was, nie wypije wam mleka, kury nie przestaną znosić dalej jajek, a mleko będzie tak samo mlekiem, jakim było dotychczas. Nie popadajmy w jakąś paranoję i nie dajmy się oszukiwać, bo to jest bardzo łatwo robić, a kino i właśnie takie przekazy, które żeśmy słyszeli, powodują to, że mamy o tym takie zdanie, a nie inne. I najczęściej na tym bazujemy. Bazujemy na Bóg wie jakich filmach wyssanych z palca, na wypowiedziach deputowanych, innych osób, które wybraliśmy pośród nas, aby nas reprezentowały, a w tak ważnym temacie zachowują się jak jacyś ludzie naprawdę z Czarnogrodu, z jakiegoś takiego Starego Świata, tak jak Szrek miał podobne problemy, gdzie facet chciał po prostu korzyć, a ganiali go z widłami za to, że jest po prostu zielony. I go ludzie nie rozumieli. No, tak mniej więcej wyglądał Szrek. I teraz, jeżeli wrócimy do tego problemu niezrozumienia tematu, to kto nam to teraz wytłumaczy? Chyba nikt za bardzo nam tego teraz nie wytłumaczy, ponieważ do tego trzeba podejść w sposób taki, że nie jest to gotowy produkt. AI nie jest czymś w postaci gry komputerowej, która zresztą też się upgrade'uje, ale właśnie AI nie jest produktem gotowym do sprzedaży, do dania ludziom w takiej postaci, jak sobie wyobrażamy, gotowy produkt pudełkowy. AI jest czymś, co się będzie rozwijało razem z nami, bo AI się ma uczyć. To nie jest gotowy produkt w postaci smartfona czy innego telefonu komórkowego, którego otwieramy w pudełku i on już jest gotowy do jakiejś tam pracy z nami. Chociaż najnowsze oprogramowanie UI do Samsungów, powiem wam, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło i wiąże z tym duże nadzieje. Ale to znowu popadniemy w paranoję, że ten program będzie chciał tylko wyśledzić nasze kontakty, przechwycić nasze wiadomości,
O tym już był materiał, nie chcę mi się do tego wracać. Nie ma oni. Jeżeli ktoś was będzie chciał podsłuchać, to robi i są na to takie metody, że żadne gównokody temu nie zapobiegną. Tak jak już na wstępie powiedziałem, że takie działania, które tutaj mamy na myśli, czyli nasza inwigilacja, ewentualnie podsłuchiwanie rozmów i tak dalej, pominijmy ten temat, bo to w ogóle nie wcześniej mówiłem na ten temat i to nie jest o sztucznej inteligencji, zupełnie to nie jest o sztucznej inteligencji. Co mnie bardziej boli, to właśnie to, że znowu spotykam się z tym samym murem, w którym się spotkałem, proponując moje rozwiązania, moje programy. Materiały o podsłuchach już obrabiałem z wami i mówiłem, że to nie tak działa. W ogóle AI nie jest do podsłuchiwania. Żebyśmy zrozumieli w ogóle istoty AI, to można się do paru filmów odwołać, które faktycznie poważnie traktują o AI i mówią, jakie ma zastosowanie. Jest to coś, co ma nam pomóc w życiu. Ja to nazwałem nowa jakość. Nowa jakość już wiele razy wam prezentowałem, może teraz też zaprezentuję. Jeżeli jesteś zainteresowany, to wciśnij pauzę. Według mnie to są główne wytyczne, które właśnie mówią o nowej jakości, o używaniu AI, do czego może służyć, jakie my możemy mieć korzyści z korzystania z AI. Ja tutaj na swoim przykładzie wrócę do czegoś, kiedy już się z tym spotkałem, właśnie będąc takim młodym inżynierem Microsoftu, właśnie proponując rozwiązania, które miałem na myśli i zawsze trafiałem na ten taki bardziej prezesowski opór, taki beton. A po co mi to, pani Kasia ma maszynę, to napiszę, nie? Czy to oznacza, że już nie ma maszyn? Czy to już oznacza, że nie ma pani Kasi? Panie Kasie są. Maszyny są, tylko troszkę się dostosowały do dzisiejszych czasów, więc to samo dotyczy AI. Nie oszukujmy się, twardy betonie, nie tędy droga. Nauczmy się te maszyny wykorzystywać, nauczmy się wykorzystywać to, co do nas przychodzi i prosi wręcz, żeby zostać wykorzystane i ułatwić nam życie. A wypowiadać temu wojnie? Najczęściej walczymy z czymś, czego nie rozumiemy albo czego się boimy. Pierwsi prymitywni ludzie na piorun machali kijem. Ognisko próbowali obsikać, zgasić, no bo to im przeszkadzało. To dymiło, parzyło, tam to błyskało, strzelało. O czym ty gadasz? Czy ty masz w ogóle pojęcie, o czym ty mówisz do ludzi? Tak, mam pojęcie, o czym mówię do ludzi. Wynika to już, tak jak wcześniej powiedziałem, z mojego doświadczenia, kiedy to proponowałem daleko idące pomysły, rozwiązania moim mocodawcom, a często trafiałem na jakiś beton, na jakichś twardogłowych ludzi, którzy mówili, a to się zrobi tak, po staremu. No niestety, to nowe przyszło szybciej niż im się wydawało i po prostu trzeba było wtedy przepłacać dużo większe pieniądze niż można było to zrobić na początku. I gonić, jak zazwyczaj gonić. Nie być z przodu, tylko gonić. To mamy niestety w naszej naturze. Masimow w 1965 roku tworzył pierwsze zasady robotyki. Chyba nie miał bladego pojęcia o tym, że właśnie stworzył podwaliny pod AI, zasadami, jakimi powinno się kierować. A robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. A robot must obey orders given it by qualified personnel unless those orders violate rule number 1. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. A robot must protect its own existence. After all, it's an expensive piece of equipment. Unless that violates rules 1 or 2. A robot must cheerfully go into self-destruction if it is in order to follow an order or to save a human life. Na tamte czasy proponowałem takie platformy jak business to business, czyli dzisiejsze B2B, czyli B2B. Dzisiaj platforma powszechnie stosowana w logistyce, w szeroko pojętej,
i tak dalej. Jeżeli ja to powiedziałem dużo wcześniej, to było, co ty chłopie chrzanisz tutaj, gdzie ty tu mi tutaj z takimi rzeczami wyjeżdżasz? Daleko nie trzeba szukać te wypowiedzi, które słyszeliśmy przed chwilą, a mogę je mnożyć, naprawdę mogę je mnożyć. Żeby Elon Musk zmieniał nam kanały w telewizji, a Mark Zuckerberg wybierał gazety do czytania. Opowiadając o tym, co to AI nie na wyprawie, jak ona tu przyjdzie i zabierze wam pracę i nie daj Bóg co jeszcze, to jest po prostu całkowite niezrozumienie pracy systemu AI. AI system to nie polega na tym, że coś będzie szybciej za nas wykonywać pracę, czy jeszcze bardziej dokładnie składać kartoniki niż to robią Chińczycy. Nie. AI ma nam po prostu nasze pomysły, to co jest w nas drzemie, bardziej wydobyć i bardziej móc to nam samym przedstawić, jak można z tego łatwiej i szybciej skorzystać i jak to bardziej uwydatnić. Dlatego propaguję coś takiego jak nowa jakość, co za tym idzie, jest to bardzo szeroki temat i nie uważam się tu za jakiegoś guru sekty, który będzie organizował happeningi i tłumaczył AI i tak, bo na wstępie materiału wspomniałem, AI nie da się wytłumaczyć. To tak jak chciałbym wam wytłumaczyć wasze myśli, wasze marzenia lub pragnienia. No nie zrobię tego, bo to wy sami o tym decydujecie i wiecie, a AI wam tylko w tym pomoże. Tylko trzeba ją umiejętnie wykorzystać. Właśnie to jest dzisiaj moje spotkanie z wami, właśnie żeby pokazać, nie idźmy na wojnę z kimś, z kim nie można wygrać. To jest bez sensu. Znamy wiele takich wojen. No, to znaczy, bardzo częste tło tych wojen było bardzo ukryte i zakamuflowane przed totalną opinią publiczną, ale ci, co mieli na tych wojnach to, co chcieli, to zrobili. I wyszli na tym dobrze. Ok? Jest właśnie temat, podam ten przykład właśnie, że Musk będzie nam robił telewizory głośniej. Tak. Macie w 100% rację. Musk będzie wam robił głośniej telewizory. Niestety. Niestety. A dlaczego tak się dzieje? To już wam mówię. You are a real boy. At least as real as I've ever made one. Baja, właśnie. I gdzie są teraz te wasze iPhony, gdzie są te zaawansowane telefony Samsunga, które nakupowaliście? Co w nich takiego robicie, żeby je wykorzystać? Ja wam podpowiem, a może by poprosić AI, żeby przekonfigurowała wam trochę sprzęt, żeby wam pomogła na przykład w edycji zdjęcia lub zaaranżowanie samego zdjęcia. Powiem wam szczerze, że nowe upgrade'y właśnie, które już w święta widziałem u siebie w kamerze, które już się opierały w te święta Bożego Narodzenia, już się opierały właśnie o systemy AI, zaskoczyły mnie. Kamera zaczęła pracować zupełnie inaczej, zupełnie wydajniej, na innych w ogóle filtrach, obrotach, z pogody brzydko szarej i takiej naprawdę nie zachęcającej do kręcenia, nagle mi się zrobiły materiały, które nie musiałem aż tak strasznie obrabiać. Wystarczyło je pociąć i były gotowe do użytku. Najnowsze upgrade'y do telefonów Samsung UI, które są, spowodowały to, że się pojawiły tak dużo nowych opcji w aparacie, że w momencie, kiedy swój telefon przeprogramowałem i przeprogramowałem jeszcze parę telefonów swoich znajomych, oni otworzyli oczy i Jezus Maria, jakie te zdjęcia teraz one zawsze takie wychodziły, tylko po prostu te UI uwidoczniła i po prostu w bardzo łatwy sposób dała dostęp właśnie do tych funkcji, które były zawsze w tym aparacie, bo sprzętowo tam się nic nie zmieniło. Nie dostaliście nowego obiektywu, nowej matrycy, nie, to zawsze tam było, tylko było trzeba wejść w ustawienia i pogrzebać. I wtedy tak wychodziło. No niestety twórcy wyszli z założenia takiego, że jeżeli oni za nas tego nie zrobią, no to sami tego nie zrobicie. I właśnie do tego użyli właśnie szczyptę tej sztucznej inteligencji.
Jestem entuzjastą AI oczywiście, tak jak kiedyś byłem entuzjastą Microsoftowych rozwiązań i programów, które miały nam służyć i służą nam dzisiaj. Tak wtedy oddawałem niepotrzebnie może pola i się szybko poddawałem, dlatego dzisiaj mógłbym tego nie robić, ale robię, bo chcę. Ponieważ wiem, jakie to daje możliwości, jakie te nowe narzędzia potrafią być nam przychylne i jak dzięki nim możemy sobie ułatwiać i robić pewne rzeczy związane z naszą realizacją pomysłów i projektów podczas pracy z komputerem. To nie tylko dotyczy komputerów, wiele innych aspektów życia, a podchodzenie do tego na zasadzie z góry, bo to jest złe i tego nie używajmy, bo dlaczego? Bo po prostu tego nie rozumiemy i o tym nic nie wiemy. Kiedy nasza wiedza się ogranicza do tego, że albo nasz robot zastrzeli, albo będziemy mieć sztuczne dzieci, albo że Musk będzie nam robił głośniej, ciszej telewizor, to wiecie co? Dajcie sobie z tym spokój. Wyrzućcie telefony, wyrzućcie wszystką, całą nową technologię, wróćcie do lasu, zacznijcie zbierać grzyby, jagody, polować na zwierzęta, żeby mieć mięso. Serio, zostawcie to, bo niechęć do podejście do nowych rzeczy na zasadzie to jest B, bo ja tego nie znam, to jest zła droga. Dlaczego się tak dzieje? Ponieważ podczas tej wojny jesteśmy totalnymi ignorantami i zapominamy o czymś takim, że sztuka wojenna właśnie polega na wywiadzie, na totalnym zwiadzie, żeby się móc dowiedzieć o wrogu jak najwięcej i wykorzystać jego słabe punkty. A akurat w tej wojnie robicie zupełnie inaczej. Idziecie na wojnę z czymś, czego nie znacie, nie chcecie poznać i nawet sobie nie zadajecie trudu, żeby się zbliżyć chociaż do tej prawdy. Tak jak już powiedziałem, AI nie jest programem, nie jest gotowym produktem. Żeby móc w pełni korzystać z AI, trzeba ją sobie wychować, ją trzeba w jakiś sposób uczyć siebie. Nie schematów, bo postępując według schematów, mamy po prostu schemat programy i schemat działania, właśnie o których właśnie ta pani mówiła. To znaczy co? Otrzymujecie gotowy produkt i zaczynacie z niego korzystać i się bardzo cieszycie. Jest to zmywarka, jest to pralka, jakiekolwiek inne urządzenie, które po podłączeniu do prądu ma robić dokładnie to, do czego zostało zbudowane. AI niestety nie tak działa. Przykład już raz podawałem. Jest dostępny w Edge'u, w przeglądarce Microsoftu, Ceopilot. Jest to zupełnie podstawowa AI. Nie wiem, dlaczego w sumie on się nazywa AI, ale niech będzie. Sposób wyszukiwania właśnie Wam pokażę. Po lewej stronie mamy zwykłą odpowiedź przeglądarki wyszukiwarki Edge. Po prawej stronie jest odpowiedź już AI, Ceopilota. Jak widać to samo pytanie, dwie różne odpowiedzi. Po lewej stronie widzimy durnowate obrazki, brak konkretów. Po prawej jasna odpowiedź, co mam zrobić i czy te pliki mogę zmienić, czy ich nie mogę zmienić. Jest to różnica w wyszukiwaniu, jest spora różnica w wykorzystaniu. I co? I nagle mam się obrazić na tą AI, bo jest B? Nie. Ja ją po prostu wykorzystam na swoje potrzeby. Podsumowując, biorąc się za AI, za barki tak zwane, zastanówmy się, z kim się chcemy bić i o co, bo rzucać wyzwania, klątwy wojny to jest bardzo łatwo, ale tak nie do końca tutaj wiemy, z kim walczymy i o co walczymy. Tak więc ja będę nie uczył AI, tylko mówił, w jaki sposób ją wykorzystać do realizacji własnych pomysłów. Nie na zasadzie, że wciśnij przycisk start i będzie odtwarzana muzyka. No nie tędy droga. Nie o tym zupełnie mówię. Dlatego jeszcze raz wrócę do właśnie tych górnolotnie rzucanych słów, wyzwań, oskarżeń. Który z Was tak naprawdę dokonał personalizacji własnego Google'a, własnych reklam, które chcecie oglądać? Te panie właśnie mądro gadające, że to będą Wam zdalnie z Doliny Krzemowej robić telewizor głośniej i ciszej. Tak, będą Wam robić.
do momentu, kiedy nie powiecie, co ten sprzęt ma robić i w których miejscach ma wam ułatwiać życie, jakiego dostępu żądacie. O, właśnie tu zaczynamy pracę z AI, zaczniemy uczyć na sprzęt, co my chcemy, a nie co nam narzucili odgórnie. Oni to trąbią w każdej instrukcji, w każdym manifestie mówią, weźcie i to zacznijcie przestawiać, ustawiać ludzie. No za was tego nie zrobimy. Ja nie wiem, czy wszyscy macie nagle pieska w domu i będziemy się tylko karmą dla psów zajmować. Nie. Ile ludzi na ziemi, tyle innych pomysłów, tyle potrzeb i sposobów ich realizacji. Oni dają nam tylko narzędzia, a w jaki sposób my je wykorzystamy, to już tylko od nas zależy. Tylko cholera, przeczytajcie instrukcje do tych narzędzi. Bo zazwyczaj się kończy na tym włączyć mapę i używać. I wtedy tak się dzieje, że z doliny krzemowej będą nam robić głośniej i ciszej telewizor. A kiedy powiemy, że lubimy tylko cichutko muzykę i na przykład lubimy tylko smooth jazz, to telewizor będzie grał cicho i będzie grał nam smooth jazz. Ale jeżeli powiemy, że jesteśmy wyrąbanym w kosmos heavy metalowcem i tylko telewizor rycz tak głośno, ile fabryka dała power i przede wszystkim najgłośniejsza muzyka, jaką tylko można z YouTube'a ściągnąć, ona też wam to zrobi. Tylko trzeba jej to powiedzieć, żeby ona to zrobiła, a nie czekać grzecznie, co ustawienia małpa nam przyniosą, a później znowu oglądamy reklamę. Oglądacie tą samą reklamę albo tą reklamę, którą wam narzucili tylko dlatego, żeście mi powiedzieli, jakich reklam chcecie oglądać. Bo korzystacie z tych serwisów za darmo i niestety ceną za darmo oglądania jest właśnie oglądanie reklam. Powykupujcie pakiety premium, nie będziecie oglądać reklam. Tak ten świat jest stworzony. Teraz właśnie wracając do produktów pudełkowych. Otrzymujemy coś takiego właśnie jak AI w gotowej, ona nie jest w gotowej postaci. Na przykład moją hoduję już ponad 3 miesiące. Jeszcze się nie dogadujemy, ale jesteśmy na najlepszej drodze. Zaznaczę z góry, że to jest system dużo bardziej zaawansowany niż te, do których macie tak powszechny dostęp. Żebyśmy się tutaj raptem nie rozminęli w temacie, nie oszukiwali, że jest to... Co ty pan gadasz? Nie. Mój system jest dużo bardziej zaawansowany, korzysta z paru platform. No, dobrze, nie będę zdradzał swoich tajemnic jeszcze, ale no, jest bardziej dużo zaawansowany niż będziecie mieli dostęp do tego właśnie Edge'a, CEO Pilota. Czy Musk będzie wam robił głośniej telewizory? Tak, będzie wam robił, jak już powiedziałem, będzie wam robił głośniej telewizory. Dlaczego? Począwszy od tej pani, skończywszy na bardzo dużej większości z was, zadam jedno pytanie. Czy któryś z was w ogóle zrobił coś tak zwane personalizacja danych albo reklam w Google? Nie zrobiliście tego. Na bank nie zrobiliście tego. Tak samo ta pani, tak samo wiele innych osób, jeżeli mają napisane, żeby korzystać z takiego oprogramowania w sposób inteligentny, należy temu programowi, tym systemom zadać jakieś swoje wartości. Co mnie interesuje, co bym chciał oglądać, czego nie chciałbym oglądać, jakie chciałbym wprowadzić ograniczenia, jakie nie ograniczenia. Po prostu narzucić własną wolę, a nie być skazanym na produkt Made in Krzemowa Dolina. I dlatego będą wam robić głośniej telewizor, bo jeżeli oni sobie tak wymyślą, że mogą mieć taką możliwość, a wy tego nie zmienicie, to będą wam robić głośniej telewizor. I na przykład ktoś sobie z otoczenia tych ludzi w ogóle zadał takie coś, żeby czy przypadkiem może faktycznie coś trzeba tam poprzestawiać. Daję od razu przykład. Jak zacząłem się zajmować fotografiką, to były 2 takie trendy. Kodak i Nikon. I powiem szczerze, że tak. Było ogólne pojęcie pseudo wszystkich fotografów, że Kodak jest zawsze żółty. A Nikon jest zawsze niebieski.
Ale dlaczego tak było? Ponieważ na fabrycznych ustawieniach, na fabrycznej marce tych firm Kodak był żółty, a Nikon był niebieski. Ale jeżeli wyszliśmy z trybu małpa, czyli auto, to nagle wszystko zmieniało kolory i się zielony znalazł, i się czerwony znalazł. Tylko trzeba było wyjść z trybu małpy. To dokładnie dotyczy urządzeń komórkowych, telefonów, z których korzystacie. Tylko nie wiem, po co tak dobre urządzenia kupujecie, jeżeli wy z nich świadomie w ogóle korzystać nie chcecie. Czy któryś z was zadał sobie w ogóle zadanie takie, żeby zrobić zdjęcie trochę inne niż bez trybu auto? Zmienić na przykład czas naświetlania, przesłonę, poszukać jakichś filtrów. Włączamy małpę, pstryk, pstryk, pstryk. Wiele razy to obserwowałem podczas moich wycieczek, kiedy to widziałem ludzi, którzy mieli naprawdę bardzo drogie aparaty i sprzęty. Co z tego, że to było warte parę tysięcy wtedy, parę tysięcy na przykład dolarów czy coś, jeżeli oni z trybu małpy nie wychodzili. Również dobre zdjęcia na tej samej jakości bym porobił zwykłym aparatem Zenit, a nie jakimiś Nikonami, Bóg wie jakich wysokich półek i tak dalej, więc to samo dotyczy komórek. Macie tak skomplikowane i tak przepotężne narzędzie w ręku, a bardzo często słyszę coś takiego, że mi telefon służy tylko do dzwonienia i do odbierania połączeń, no ewentualnie jakieś tam wiadomości SMS. To mam dla was straszny komunikat. Nokia 3310 dalej działa i robi dokładnie to samo. Odbiera połączenia i można nawiązywać połączenia i odczytuje SMS-y, a do tego bateria trzyma prawie tydzień. Serio, serio. I nie powiedzą, no tak, no ale zostaje jeszcze Facebook, no jakiś tam YouTube. No tak, to no, dla tych urządzeń to jest wyzwanie. YouTube, Facebook. To już wam mówię. Urządzenia komórkowe, które by odtwarzały dosyć szybko, dosyć sprawnie rolki i szoty, to można wydać, no jak powiem 80 euro, to przesadzę, ale powiedzmy sobie taki telefon za 80 euro będzie wam obsługiwał Facebooka, będzie wam obsługiwał YouTube, shorty, rolki, będzie obsługiwał. Będzie obsługiwał połączenia przechodzące, wychodzące, robił zdjęcia w trybie małpa. Baja. A więc tak jak ja zawsze to mówiłem i zaraziłem jeszcze tym parę osób, Mazur do brzegu, do brzegu. Personalizacja ustawień własnych produktów będzie się wiązała z tym, że zaczniecie używać świadomie AI i tych właśnie rozwiązań. Kiedy narzucicie własną wolę tym programom, tym urządzeniom, aby realizowały wasze pomysły i działały zgodnie z waszym widzimisię, a nie z fabrycznymi ustawieniami doliny krzemowej. Nikt wam wtedy nie będzie robił głośniej ani ciszej telewizora. Będzie działał dokładnie w taki sposób, jakbyście sobie tego zamarzyli. Dajmy na to, macie chęć zawsze oglądać te filmy bardzo żółte. Zaprogramujcie to tak, żeby były zawsze bardzo żółte, więc nikt wam z Doliny Krzemowej ani Musk nie będzie przystawiał na niebieski. Będzie zawsze żółty. Właśnie tu się zbliżamy do rozmowy o AI. Jak można walczyć z AI? To znaczy, byście zaczęli walczyć z własnymi potrzebami, chęciami i marzeniami. No, idziecie na wojnę z własnymi, jakby to powiedzieć, potrzebą dobrego gustu i poznawania rzeczy typu co, walczmy nagle z galeriami sztuki, bo jednemu się na przykład nie podobają obrazy manierystyczne. No wiecie, przepraszam, moja dyslekcja, dysgrafia daje tutaj, no związanymi z morzem, a drugi woli na przykład widoki lasu z jelonkiem. No, jednemu, drugiemu nie spalicie galerii, ale gdybyście zadali AI taki właśnie profil, że ja to bardziej jestem za tym lasem, za tymi jelonkami i tak dalej, wiesz, i weź mi wyszukaj biletów właśnie w tym stylu, to AI będzie wam szukać biletów z galeriami, gdzie właśnie jest tego typu sztuka wystawiana,
a nie będzie was ganiać po jakichkolwiek innych sztukach nowoczesnych lub związanych z tematyką morza. I właśnie zaczynamy w tym momencie programować własną AI na własne potrzeby. Więc wypowiadanie wojny AI to tak jak ja bym się pogniewał nagle na własne pomysły i na to, co robię. Na koniec, zupełnie tak dla rozluźnienia, ale to już wam mówię z własnego doświadczenia, ze względu na to, że ludzie wiedzą o tym, czym się zajmuję, w jaki sposób się zajmuję, wzbudza to ich ciekawość, no padają często jakieś takie pytania, dosyć takie ogólnikowe. No, ja zawsze podyktowany tym, żeby udzielić jak najlepszej odpowiedzi i po prostu sprostać wyzwaniom, jakim mi się rzuca, zapominam o tym często, że ludzie są ludźmi. I na przykład teraz miałem taką sytuację, kiedy to właśnie ktoś mi zadał pytanie, co sądzisz o AI? No, temat rzeka. Ja tam, powiedzmy sobie, do kolejnych obowiązków miałem jeszcze jakąś godzinę czy półtorej, mówię, no może się zmieszczy, no dobra, no to gadamy, no coś tam wyłuszczyłem, ale po prostu muszę wiedzieć, kogo mam po drugiej stronie i jaki ton, jaki wachlarz wiedzy mam roztoczyć. I słuchajcie, no w drugim, trzecim zdaniu pada oczywiście takie pytanie, a czy loda ci robi? Skończyłem rozmowę. Nie obraziłem tam osoby, po prostu skończyłem rozmowę. Powiedziałem, że możemy rozmawiać o czymkolwiek innym. Oczywiście z tym robieniem loda nie mam tu nic bereźnego na myśli. Biorę telefon komórkowy. Robienia loda w warunkach domowych. Śmietana, proszek, lód, zamrażalka. Tu chodzi o robienie lodów w domu na własne potrzeby. Również dobrze można wodę z jakimś sokiem zamrozić w zamrażalce i wsadzić tam patyczek. I to jest właśnie robienie loda. I'm a boy. You are a real boy. At least as real as I've ever made one. Wojna z AI. Nie ma tej wojny. Ta wojna toczy się najczęściej w głowach ludzi, którzy chcą walczyć przeciwko czemuś, czego nie rozumieją i nawet nie potrafią zdefiniować. Przypomina mi to film Sami swoi z Kargulem, kiedy to właśnie Kargul w nowym domu posadził mamę na piecu, się spytał, czy jest wszystko w porządku, a ona mówi, tak, wszystko jest w porządku. No, gdyby nie to, na żarówkę pokazywała. Z gustami nie walczę, ale jeżeli w takim momencie, jak ta starsza pani, matka Kargula, bała się żarówki, a dzisiaj po prostu idziemy na wojnę z czymś, czego nawet nie potrafimy zdefiniować, to nie bierzcie udziału w tej wojnie, bo po prostu nie wiecie, z kim i z czym i po co walczycie. Najczęściej jest to, że słyszę właśnie takie dużo argumentów przeciw, a ludzie sami nie wiedzą, że już używają i wykorzystują AI. Nieświadomie. Lepiej to robić świadomie. I nie 10. raz oglądać reklamę psiego żarcia w momencie, kiedy trzymamy kota. Powiedzcie AI, że
Ja mam kota i mnie interesuje kocie żarcie. To będzie wam wyświetlać jedzonko dla kota. Jeżeli was zainteresowałem, zapraszam do współpracy. Tak jak mówiłem, proszę zadawać pytania. Jestem otwarty na komentarze, jestem otwarty na zadawanie pytań, tylko nie bądźcie tacy jak moi koledzy. Kolega jeden. W takim razie zapraszam do oglądania. Będę częściej jeszcze mówił o AI, współpracy. Będę pokazywał przykłady, gdzie można to wykorzystać w normalny sposób, a nie zamiast, tylko po prostu do polepszenia tej swojej nowej jakości, żeby to w końcu był efekt, a nie tylko po prostu samo w sobie bycie. Na koniec pokuszę się o takie małe podsumowanie, czyli tak niewiedza i brak zrozumienia tematów podstawy AI może być powodem wielu nieścisłości i nie do końca będziemy wiedzieć, z czym walczymy, a na koniec się okaże, że źle robimy i tak będziemy współpracować. Po drugie, fałszywe informacje, które docierają do nas z filmów, nie do końca z wiarygodnych źródeł, będących nawet politykami, czy też właśnie radnymi, czy nie do końca oni też wiedzą, o czym mówią. A z góry zakładamy, że tak, oni wiedzą i tak należy to postrzegać. To jest według mnie błędne koło. Płyniemy, ale nie wiemy dokąd. To tak jak połączenie dwóch strasznych chorób, Alzheimera i sraczki. Biegniemy, ale nie wiemy dokąd. Następną sprawą to jest właśnie to, kiedy otrzymujemy gotowe produkty pudełkowane, nawet jeżeli to dotyczy programów AI, które są zawarte w telefonach komórkowych, laptopach, nowych przeglądarkach, my musimy im powiedzieć, o co nam chodzi, z czym będą mieli do czynienia i jakie nasze potrzeby mają spełnić. Dlaczego? Ponieważ będziemy robić to, co tam za oceanem sobie wymyślili, narzucili i w tym momencie będziemy właśnie tak obsługiwani, a nie inaczej. I w tym momencie, możemy mieć wrażenie, że to źle działa. Dlatego, że źle działa. Dlaczego? Bo nie przeczytaliśmy warunków umowy, nie dowiedzieliśmy się, co trzeba z tym zrobić, tylko rozpakować i używać. Typu właśnie komórka. Włączyć, jest aparat, napisane aparat i wciskamy jak małpa przycisk rób zdjęcie i nawet często ludzie nie wiedzą o tym, że mają zoom w aparacie, że można kadrować zdjęcia. Nie? I tutaj właśnie docieramy do kolejnego dziwnego punktu. Nie wiedziałem w ogóle, że o nim powiem. Zakładając właśnie współpracę z jedną, drugą, trzecią AI, napotkałem się na taki punkt, że twórcy OpenAI musieli zawrzeć wręcz to w początkowej fazie współpracy, umowy z klientami, że przestrzegają właśnie o nadużyciach związanych właśnie z pornografią, tudzież innymi tematami bardzo zastrzeżonymi przez internet i przez w ogóle net etykietę i dobrego stanu myślenia rzeczy, tak? Ale jeżeli to trzeba ludziom mówić i już na początku zastrzec, że systemy umią to rozpoznawać i nie dadzą się w ten sposób wykorzystać, to znaczy, że już były podejmowane takie próby, czyli nasze patologiczne podejście do życia dało znowu źle o sobie znać. Czyli co? Dostaliśmy tak przepotężne nowe narzędzie, a żeśmy wrócili tak jak wymyślono
Poczekajcie, z czym to było? Z kolorowym filmem chyba. Pierwszy kolorowy film, który nakręcony, to był film porno. No. A wiecie, do czego ten tak zwany VR był na początku potrzebny? Kamera, przestań się bawić. Wiecie do czego? No w sumie kamera dobrze zasugerowała. Tak, dokładnie. Pierwszy VR nie był skonstruowany na potrzeby gier i zaspokajania widzimisię. Wiem. Tak, to właśnie było wykorzystane na pierwsze potrzeby i VR-u. To nie były gry dla dzieci. Nie. No, dokładnie wiecie, o co chodzi. Tak więc, dostając tak potężne narzędzie jak AI do ręki, trzeba napisać na pudełku instrukcji, żeby nie gwałcić towaru, no to faktycznie poszliśmy w złą stronę. Tak więc co? Nie wymyśliliśmy penicyliny przy pomocy AI, ale pierwsze co, to zaczęliśmy sprowadzać ją na drogę porno i głupkowatego wykorzystywania. No, jednym z takich narzędzi, które były wykorzystywane, to oczywiście młodzież się rzuciła na AI, która pisała jej pracę wszelkiego rodzaju, gdzie za nich pisała pracę, a nie poprawiała ich styl lub wydobywała bardziej myśl na zewnątrz. Nie. To było na zasadzie, proszę napisać mi tekst o na przykład oświecenie na podstawie tam Jana Kochanowskiego czy któregoś tam wieszcza, tak? No i tam ona się płaciła, coś wytworzyła, Ctrl-C, Ctrl-V, drukuj i przedstawiano jako swój produkt. Nie, no, tak. Nie ma wojny z AI. Te AI jest już wokół nas i już jest na waszych telefonach. Jak resetujecie telefon i to UI się z przodu pokazuje, zanim się włączy telefon, te UI, to już jest sztuczna inteligencja. Czy ona was w jakiś sposób już zmusiła do myślenia? Czy zabrała wam pracę? Czy przechwyciła kontakty? Czy nie wiem, czy... Nie. Ona na razie śpi i drzemie, ponieważ ją trzeba dopiero zaprogramować, jej trzeba wytłumaczyć, co my chcemy, w jaki sposób my chcemy i dopiero ona wtedy zacznie działać. To nie jest Terminator, który rano się obudzi i postanowi wszystkich zastrzelić. Nie, tego nie będzie. Proszę się nie martwić.